Forsaken, abandoned to the dark, what choice but to follow the flame? Here we go again. Znów witam serdecznie w wyrobie Total War podobnym zwanym Warhammerem 3. Znajemy zająca z tej strony, ale przed nami frakcja, dzisiaj przed nami frakcja z potencjałem. Mianowicie krasnale chaosu, kurduple chaosu, które są spaczone w pozytywny, imperialny, industrialny sposób. Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enewie. 1000 gier w najniższej cenie. Koniecznie ją zakupuj, korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź samemu, kupuj na Enewie. Ma naprawdę unikalne mechaniki rozbudowy i zarządzania miastami, coś na co bardzo narzekam, zwłaszcza w Warhammerze, dlatego przetestujemy sobie, zagramy, zobaczymy, a poza tym to są pozytywnie spaczone kurdupelki. DLC wyszedł chyba jakiś rok temu do tych krasnali chaosu, dlatego ci, którzy siedzą w temacie Warhammera, pewnie już dobrze znają tą frakcję, natomiast dla całej reszty krasnale chaosu to są kurdupelki, które znajdują się na, powiedzmy, po prawej stronie od Imperium, pomiędzy Imperium a tymi chińskimi katajami. I to jest frakcja, którą można porównać troszeczkę do Mordoru z Lothra w sposobie zarządzania krajem i rozbudową. To będzie industrialna, chciałem powiedzieć chłosta, nie, industrialna chłosta była na Związku Radzieckim w Chojcu. To jest frakcja nastawiona na przymusową industrializację i pracę przymusową niewolników. W tym przypadku niewolnikami i tą tanią siłą roboczą są orkowie. Tak, będziemy frakcją, która bazuje na niewolnikach, pracy przymusowej, dość nietypowym rozwoju miast, wydobyciu surowców, przerabianiu i jesteśmy generalnie frakcją chaosową, złą, ale mamy własny chaos. W sensie ja nie znam tej mitologii, kto czyim jest chaosem, ale jesteśmy chaosową frakcją, ale nie żadne te jakieś Sinche Korne, tylko mamy własny chaos, nie wiem, chciwych, industrialnych kurdupli, czy jak to tam się nazywa. Mamy 3 przystojnych kawalerów do wyboru, a weźmiemy chyba tego, to jest chyba główny bohater, tak mi się wydaje. Zwykle ten pierwszy to jest taki główny z każdej rasy. Przypominam, że jeżeli ktoś ma dosyć nowych Total Warów, bo ostatnio była Tilla, teraz wskakuje Warhammer, to jest seria z Medievala Divine Conquer czarnymi numerojczykami pod równie spaczone imperialne Zigi. Seria tylko dla patronów, dlatego patronajcik 5 zł na miesiąc albo Twitch Sub, na przykład z Amazona, to też praktycznie za darmo i macie dostęp do Medievala. My natomiast skakujemy w otchłań Warhammerowego spaczenia. Pokaż mi tylko jeszcze. Bardzo trudne. Myślę, że możemy rozpocząć kampanię naszego krasnoludzkiego, chaosowego spaczenia. I na tej grafice widać chyba wszystkie nasze najważniejsze jednostki, czyli mamy strzelców, mamy jednych chyba z lepszych strzelców. Znowu będzie babranie się, żeby ich ustawić w linii. Mamy jakąś tam piechotę ciężką, mamy dużo orkowych, taniego mięska. Mamy jakieś bestie i Big działa. A, jeszcze trzeba przyznać, że te krasnale mają fajnego mecha szkielet. Tak, to jest kurdupel, który chodzi i ma własny szkielet. I ten mecha szkielet służy mu głównie do tego, żeby był wyższy, bo ma kompleksy kurdupli, tak zwane. No, ale przynajmniej jest rudy, jak to niektóre inne kurduple, dobre kurduple. My chyba nie możemy mieć rudych kurdupli. Trailer jest fajny. Trailer jest fajny tego DLC-ka, to można sobie obczaić. Szczegóły rozgrywki. Apolici Hashushata. Bierze udział w bitwach, gromadź niezbędną siłę roboczą. To co mówiłem, tania, przymusowa, przyjemna siła robocza, która będzie pracować na chwałę naszego industrialnego imperium. Zmaksymalizować skuteczność swojej gospodarki przemysłowej, co zwiększy twoją siłę bojową. Wykorzystuj uzbrojenie w piekielnej kuźni, by zwiększyć liczebność i siłę jednostek. Mamy jakieś kuźnie, mamy jakieś surowce, uzbrojenie i mamy jakieś takie wielkie konklawy czy coś, gdzie walczymy o wpływy. Za pomocą wpływów konklawy możesz przejmować przywileje stanowisko w wieży Zar, to znacząco wzmocni twoją frakcję. Wysyłaj konwoje wojskowe. A, i jeszcze my możemy handlować. Handeli możemy robić. Coś jak Kataj? Że wspólnie będziemy odkrywać mechaniki piękno industrialnego spaczenia w Warhammerze. Myślę, że możemy sobie zacząć od rozegrania bitwy. Klasycznie rozegramy tą sobie bitwę ręcznie, żeby głównie zobaczyć jednostki. Naszymi oponentami są fioletowe worki. Jeszcze tylko na wstępie zaznaczę, że seria dalsza mega kampania Rzymu gdzieś tam za jakiś czas się odpali kolejna część i tam będzie Belisariusz na Tilly. Natomiast jeżeli chodzi o tą serię,
Mamy agenta. Naszym agentem jest Zorak, Bykocentaur. Okej, wrzucimy ciebie do armii, natomiast jeżeli chodzi o tą serię, to wiecie, to jest Warhammer. Ja wiem, że ta frakcja ma unikalne mechaniki i pewnie na porządku będzie fajna, więc się na tym skupimy, ale z czasem to będę pewnie przyspieszał i coraz więcej wycinał, no bo jak to z Warhammerem, to im dalej się gra w tego Warhammera, tym coraz nudniej się robi i potem te wszystkie bitwy i tak automat, klasyczna będzie rozbudowa miast. Tylko właśnie tu może być inaczej, tu ta rozbudowa miast, zarządzania tym krajem najbardziej mnie ciekawi, czy na dalszym etapie będzie coś ciekawego, czy klasycznie będziemy robić w sumie jedną prowincję pod rekrutację jednostek, dostęp, a reszta po prostu te podstawowy jeden typ budynków do zarabiania. Także zobaczymy z czasem, na razie sobie klikamy rubasznie, rozegramy bitwę z workami i zobaczymy, co my posiadamy. Posiadamy naszego... Ty jesteś czarodziejem w ogóle. Nasz główny bohater, Lord, jest czarodziejem, Astragat Żelazna Ręka. Mamy Bykocentaura, mamy naszych wojowników krasnoludów z wielką bronią, mamy workowych sługusów i mamy coś, na czym bazuje nasza frakcja, tak? Czyli strzelców. Garłacze krasnoludów chaosu. Jeszcze te Bykocentaury, to też jest chyba mocna strona naszej frakcji. Dobra, to są klasyczne worki. Ja wam przestawię kamerkę, żeby nie zasłaniać. Zaraz obczajmy, gdzie to najlepiej ta kamerka była. W Warhammerzu. Chyba u góry, na dole? Nie, na dole będę zasłaniał. Gdzieś tutaj chyba. Gdzieś tu chyba było optymalnie. To są nasze Bykocentaury. One mają 2 topory, więc pewnie taka idealna jednostka szarżująca. Pewnie mamy nowy rodzaj husary. Teraz husary to nie są skrzydełka i długie kopie. To są 2 rogi, długa broda i 2 topory do szarży w oponenta. To są nasze chyba doborowe jednostki wojowników krasnoludów z wielką bronią. Fajnie wyglądają, czarne pancerze, czarne sierpy, wszystko, znaczy sierpy, topory. Wszystko byłoby epicko, gdyby nie to, że nie chcę narzekać, ale armia klonów. Może się różnią 2 rodzaje czapeczek, a tak to wszyscy tak samo wyglądają. Ale spoko, to są nasze workowe mobiki. Ci tu w ogóle z jacyś z bandażami. Pewnie młotkiem na robotach na naszym przemyśle dostali, a teraz ich zmobilizowaliśmy na front. To są w ogóle gobliny z włóczniami. Małe karypelki. Pokaż mi przede wszystkim. To jest ten nasz ziomek, który ma swój własny mechoszkielet, żeby był ciutkę wyższy. Mamy naszego agenciora, który też jest Bykocentaurem. No i nasza elita. Nasza elita, strzelcy z garłaczami. Oczywiście znowu trzeba będzie się bawić, żeby ich ustawiać w odpowiedni sposób, żeby teren im nie zasłaniał, żeby nasze jednostki im nie zasłaniały, żeby mogli strzelać. Czyli znowu będziemy się bawić w manewrowanie strzelcami. Ale spoko. Przed nami klasyczne worki, tam nic ciekawego nie ma. Czy ty posiadasz jakąś umiejkę? Ty posiadasz kaskadowy płaszcz, obrażenie broni przebijającej, obrona w zwarciu oraz paląca furia. Tworzy ruchomy obszar działania i ty nie masz nic. No dobra, no to chyba zaczynamy. Naprzód nasze kurdupelki, nasze czarne, sparzone kurdupelki. Przed nami dużo potencjalnej siły roboczej, którą trzeba zagonić do pracy w naszych kopalniach i w naszych fabrykach. Te worki jeszcze nie wiedzą, że będą pracować ku chwale krasnoludzkiego PKB. Będziemy chyba w ten sposób się rozstawiać, żeby tych strzelców wykorzystywać tutaj te luki klasycznie. Jak się troszeczkę graliśmy na streamie, na streamach graliśmy Nullnem, tym nowym, to tam też trzeba było tymi strzelcami manewrować, żeby mogli przy piechocie strzelać te klasyczne luki, żeby mogli oddawać strzały. Pokażcie, jak wy wyglądacie w marszu. Nie, serio, nie wiem dlaczego, mając taką możliwość, czyli fantastykę i generalnie żadnych ograniczeń przy tworzeniu modeli jednostek, oni zawsze robią praktycznie armię klonów w tych Warhammerach. Ej, jaki ty masz zasięg tej kulki? Ty tej kulki masz duży zasięg. Możesz im tam tą kuleczkę szczelić? Weź im tam kuleczką szczel, bo ty jesteś czarodziejem, nie? Aha, ty... Skąd on wypuścił tą kulkę? Mam pewne obawy, ale dobra, mniejsza. On tą kulkę wyczarował, bo jest naszym czarodziejem. Ta kulka sobie leci. Ona się rozpada. I trafiła idealnie w sam środek. A to jeszcze się kręci! Ło! Workowe chłopaki się podrzuciły, ale tylko troszeczkę ich pokiereszowało. Naprzód workowie, strzelę jeszcze jedną kuleczką. Tej naszej chyba elitarnej piechoty nie chciałbym na razie wrzucać do walki, żeby głupio nie poginęli. Wy strzelajcie w oponentów. O, wy ich zaatakujcie. O, poszła salwa, kurde, nie zdążyłem. Ty, ta salwa ich w ogóle zatrzymuje przy strzale, spoko.
Także nie wygląda to źle. Zaszarżuj na tych, ty wiedź w was. Ty możesz dać boosty na naszych tych. Aha, łucznicy strzelają. Wy macie możliwość strzału? Macie. Mam moda graficznego, który niby ma powodować... Wow! Człowiek chce popatrzeć, a to pół oddziału zostało dosłownie zmiecione tą salwą. Pół oddziału, nice. Mam moda graficznego. Właściwie jakieś tam 2 mody graficzne, żeby te salwy wyglądały bardziej realnie i epicko. Zobaczymy, jak działa ostrzał na bohaterze. No, w sumie niewiele mu zrobiliście. Aha, i nasi niewolnicy uciekli! Nasi niewolnicy uciekli. Puszczaj kulkę. Was cofnij. Dobra, trzeba mieć na uwadze, że ci niewolnicy to jest naprawdę tania siła. Bardzo tania siła. I jako trzymanie linii przed naszymi strzelcami to średnio będą się nadawać, bo jeżeli zwykłe worki ich zmusiły do ucieczki, no to źle to świadczy o tych knypkach. Wy oddajcie kolejną salwę, w razie czego będziemy tym atakować. Zbustuj was i wbiegnij w tych. I jak wy wróciliście do... O! Zostaw moich tych! Oni w teorii też chyba będą mogli walczyć wręcz. Dobra, odwrócić się i oddać salwę. Wiecie, jak mi brakuje tego, jak my teraz sobie gramy w Medievala na Divine Conquer i tam można w razie potrzeby łucznikami w dowolnym momencie kazać im strzelić. Oni nie muszą się odwrócić, ustawić w linii, rozejrzeć się dookoła, poczekać na komendę, tylko w czasie walki. Na przykład teraz oni mogliby się odwrócić i oddać salwę. A tutaj musisz się rozstawić, oni muszą poczekać, aż ten knypek wróci opóźniony, aż ten się odwróci i dopiero wtedy całym oddziałem mogą oddać salwę. Wow. Ale nie narzekajmy, cieszmy się epickością. I my dajemy tobie szansę, odciągamy ciebie od linii produkcyjnej w naszych fabrykach i ty tylko ubiłeś jednego worka tym goblincem, naprawdę, i pewnie na początku bitwy uciekłeś. To były zwykłe workowe chłopaki. A jak nam przyjdzie walczyć z jakimiś elitarnymi armiami Imperium albo innych krasnali, wstyd. Co my możemy zrobić? Możemy podbić sobie siłę roboczą. Ja w sumie nie przeczytałem, co to dokładnie robi. Mamy jakieś wagoniki, to są chyba te surowce, to jest uzbrojenie, a to jest konklawę, ta? Siła robocza, to coś 100%. Skarbiec. Uzupełnienia. Daj tą siłę roboczą. Skierujmy tych jeńców do przymusowych robót w naszych kopalniach. Wroga armia rozbita, świetnie. Dałbyś radę dobiec jeszcze do wrogiej osady? Super, no to jeżeli tegujesz do wielkiego jeziora czaszek, ale po kolei. Surowce, skarby ziemi, tak jak metal, kamień i węgiel są niezbędne w fabrykach, uzbrojenia oraz innych projektach przemysłowych, które napędzają wojenną machinę. Są pozyskiwalnie w kopalniach, w osadach, posterunkach. Wykorzystuje się do rozmaitych budynków, mogą być też przerobione na dochód w postaci uzbrojenia lub złota w budynkach. Okej. Tu są konwoje, spoko, uzbrojenie. Piekielne wynalazki, towary eksportowe krasnoludów chaosu stworzone w ich parnych, buchających dymem zakładach przemysłowych, zaklęte demoniczną esencją broń, zbroje i amunicja. Uzbrojenie produkowane w osadach, fabrykach, liniach montażowych może być wykorzystywane do wznoszenia zaawansowanych budynków wojskowych oraz do ulepszenia twoich jednostek w piekielnej kuźni. Mamy też mechanikę ulepszeń jednostek, ciekawe. Ej, to dużo mają mechanik własnych, te krasnale chaosu. Całkiem sporo. Własny system budowy miast, konklawę, karawany, surowce, budowa, upgrade tego, ciekawe. Wymierny kapitał władzy, wpływy w konklawę. Wymierny kapitał władzy w Radzie Panującej Krasnoludów Chaosu, przyznawany tym, którzy zaspokajają pragnienie Haszuta. Haszut to nasz szefu, to nasz Bóg, realizując ambicje Dawr Zachar. Wpływ w konklawę zdobywa się dzięki ekspansji terytorialnej, zdoszenia wież i budowanie świątyń Haszuta. Dobra, czyli Haszut to jest nasz Bóg chaosu, tak? Wpływy w konklawę można wydawać w zamian za znaczne dary wieży Zar. Pozwala on tam także zajmować osady z budynkami wyższych poziomów. No dobra, bo to jest zwykła budowa. Tu mamy unikalne budynki. Tu linia montażowa wierteł, tu mamy unikalne. To jest zwykły surowiec. 2 rodzaje budynków. Tu mamy na niewolników, gobliny, orki, a tu są nasi, tak? Piekielny hufiec, piekielna gwardia. Mamy 3 rodzaje tych budynków. Równiny, tu mamy podlatające te... co to jest? Taurusy, latające te taurusy. Tu jest Taurus, a tu jest Lamus. Bo wiecie, bo słabszy Lamus. Gitara.
A, my już tutaj mamy pierwszy poziom budynku, fajnie. Tu mamy pod działa machiny, a tu mamy pod te bestie takie jakieś nasze dziwne, spoko, demony. No i teraz tak, szlaki patrolowe, zasięg ruchu mapy kampanii, wszystkie prowincje, zasięg ruchu mapy kampanii, wszystkie armie, ok. Tu mamy beczki, tu są zwykłe pieniądze. Kwatery w Ziguracie. Ziguraty, czyli co, my jesteśmy z Mezopotamii, nasi przodkowie się wywodzą? Poziomy uzupełnienia. Aha, i to kosztuje, patrzcie, to kosztuje 250 surowców. Wszystkie budynki w surowcach idą? A nie, tu w złocie. A tu w uzbrojeniu, okej, czyli my budujemy w surowcach, złocie, uzbrojeniu. Kurde, to może być ciekawe, jak to ogarniemy, to może być ciekawe. Pewnie do momentu, aż to się wymaksuje i po prostu będzie gdzieś tam statystyką, na którą nie będziesz zwracał uwagi. Zużycie surowców przez budynki naturę. Aha, to te budynki jeszcze zużywają surowce. Siła robocza. Ło, cholipka, ty, poczekaj. Działania. No to nieźle. Tu są garnizony. Zasięg ruchu dla wszystkich armii. Prototypy mega, to jest do obrony, a to jest do zwalczania Skavenów, ta. Gdy z zatłoczonych klatek robotników słychać brzęk łańcuchów i skalanie wygłodniałych, to znak, by skierować więźniów do pracy. Siłę roboczą pozyskuje się tocząc bitwy, pochwycenicy są równo rozdzielani między prowincjami znaczonymi do przyjmowania nowych niewolników na panel zarządzania siłą roboczą. Okej, nam rośnie chaos, już widzę. To bardzo dobrze. Pokaż mi dalej. Siła robocza jest wymagana do wydobywania surowców z maksymalną wydajnością. Pewien odsetek siły roboczej będzie co turę tracony w zależności od poziomu kontroli. Zyskano 500, zdobyte w bitwie 631 i mamy 31 na turę, nam spada niewolników, bo po ciężkiej pracy przechodzą na emeryturę, prawda? Prawda? Pozyskiwanie surowców 100%. Produkcja. Kolejne wykopane w ziemię szyby chłoną krew, pot i zwłoki umęczonych robotników, by wydać drogocenny owoc. Średni PR robicie, żeby zachęcać do przybywania do naszych krasnoludzkich miast. Zadbaj o odpowiednie obciążenie robocze, by zmaksymalizować wydajność w tym sektorze przemysłu. Obciążenie robocze zwiększa się w trakcie budowy kopalń w osadach posterunkach. Okej. Wpływy konklawę można dać kosztem robotników. Siła robocza koszty. Generuje 1500 złota. Okej. 1500 szekli. No dobra. No to postaw może od razu... My armię normalnie w szeklach utrzymujemy, nie? Ta, 160 szekle. Dobra, to daj na razie zwykły budynek chyba do pieniędzy. Beczka na datki, salę darczyńców. Wydaje się, że pojedyncze taca na datki to o wiele za mało, ale już beczka przy wejściu powinna z pewnością wystarczyć. Beczka na datki. Ksiądz chodzi z taką beczułką po winie. Co łaska. Ile to kosztuje? A mogę to przyspieszyć? Czekaj, ja to chciałem anulować, bo to kosztuje 250 surowców i my to wydali. I możemy to przyspieszyć. Natychmiast możemy to zbudować kosztem 200 siły roboczej. No proszę. Czyli to tak zbudowali te wszystkie stadiony w Katarze na mistrzostwa. No, też mieli taki przycisk. Ciekawe. W ogóle jest frakcja niewolników. My walczymy z frakcją niewolników, czyli to są jacyś niewolnicy, którzy się zbuntowali z naszych kopalń i z naszych fabryk. O, to kara będzie ostra. Kara będzie ostra i sroga. Leci, 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 łap, łap, bo leci! Bum! Nice. A te gobliny będą latać, nie tak jak te ciężkie, ospałe orki. Ej, to już? Pewnie można to zupgrade'ować, takie długo się kręci, wziu, 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 wziu i robi wziu, 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 wziu. I te gobliny, totalny krik. Sorry, ale mi odwala, jak znajdę frakcję idealną dla siebie i swojego spaczenia. Ale żeście pięknie przechwycili tą szarżę i ci się zatrzymali, ci oddali salwę, wy możecie podejść troszeczkę bliżej, żeby tutaj to pokryć. Oni mają łuczników na... Czekaj, to jest piechota, czy to jest jazda? A to jest piechota, mordziu, to ty obejdź ten dziwny krater, który ma jakieś ząbki i mi trochę przypomina to coś w Star Warsach z tej starej trylogii. Takie wiecie, takie krakeny zakopane piaskowe. Wy wiedźcie tam, dobrze. Hold the door, wystrzelajcie w co uznacie za stosowne. Patrz jak uciekają, patrz jak uciekają, nie po swoich!
Dzbanie! Ja wiem, że to są gobliny, ale to są nasze gobliny. O, jaki tam był ogień krzyżowy dobry. Nice. Dobra, ty od razu do przodu. Zbustuj tych, żeby tak szybko nie uciekali. Bo jednak by się przydało, żeby walczyli. Od razu rzuć tą kulkę na wrogiego generała. Patrz, ci już uciekają. Ci już uciekają. Zasłoń. Szarża wraca. Ej, to może być ciekawa frakcja. Do czasu, aż nam się nie znudzi, to będzie ciekawa frakcja do pykania. Tak, tak mi się wydaje. Zwój. Nie wiem, co ten zwój robi, zrzuć na tego. Bo nam zaraz spanikują. Tylko irytujące jest to, że oni nie zawsze chcą strzelać po swoich bardziej niż po naszych. Drenden tu! Pokaż tą szarżę na plecy. O tak, krasnoludzka husaria, dobrze! A żeście wlecieli. Nawet nasi spanikowali. Nasze gobliny spanikowały, bo zobaczyły te... jak wam było? Bykocentaury szarżujące na inne gobliny. W ogóle nasze gobliny jakby były trochę niższe od tych zwykłych goblinów? A może przez to, że nie mają kesków? Ty pomóż tej jeździe, bo ta jazda walczy z włócznikami. Dobra salwa. Oni się nie przejęli tym, że wysłaliśmy... daj na tych. Wyrzućcie tu i ty biegnij za tymi. Dobrze. Wiem, że to pierwsze bitwy, ale trzeba pocić, bo tak naprawdę połowa naszej armii jest do niczego się nie nadaje. Trzymać to wzgórze i nie puszczać! Nie będziecie uciekać przed jakimiś workowymi niewolnikami. Aha, o nie, ich jazda. Nie, zostaw waszych strzelców. Okej, to ci wyszło. Walczcie z tym. 19 siły roboczej, dobrze. Okupuj, zbuduj posterunek. Okupuj, zbuduj fabrykę. Łupienie, zniszczenie. Właśnie, bo my nie mamy zwykłych osad, tylko mamy jakieś posterunki i fabryki. Czekaj, czym jest posterunek? Posterunki umożliwiają wydobycie surowców w lokalnych kopalniach wymagających siłę roboczą i umożliwiają werbunek jednostek hobgoblinów. Okej, czyli posterunki wydobywają surowce. Fabryki zużywają surowce do produkcji uzbrojenia i generowania złota. Szekli. Umożliwiają również werbunek bardziej zaawansowanych jednostek. Zbuduj na razie zwykły posterunek, żeby mieć jak dostęp do tych surowców. I możemy to w każdej chwili przekształcić. I to daje wpływy, konklawę, spaczenie i werbunek daje. I zagrody dla kus dają werbunek tych lamusów, taurusów. Właśnie tutaj rozmnaża się i hoduje inwentarz, który następnie poświęca się na ołtarzach Haszuta, Ojca Ciemności. Zapomnij o bezkresnych góralskich halach, zamiast tym pomyśl o wulkanicznych zboczach w mrocznych ziemiach. Takie zbocza mordorowe, a tam kuski, owce chodzą się pasą. Ja się to sobie wyobraziłem, jak Frodo i Sam idą, bo mniej więcej jesteśmy w takim Mordorze. Nie bez powodu ja to porównuję do Mordoru. Raz, że mamy frakcję podobną, działającą, jeżeli chodzi o przemysł, industrializację i pracę przymusową, a dwa, że no jesteśmy w takim, nie dość, że zamkniętym, ciemnymi, czarnymi górami rejonie, to jeszcze takie wypalone, nie? I tak Frodo i Sam idą tam już przebrani za tych worków, się skradają po tym Mordorze, a tam takie obok nich przechodzi stado łowieczek, kóz pasących się. Spoko. Surowce, właśnie. Kopalnia odkrywkowa. Tu surowce, obciążenie, musisz utrzymywać siły robocze w prowincji. Przychody. Wieża wartownicza, zasięg wzroku, kontrola. Dobra, no to na pewno musimy postawić kopalnię odkrywkową, tak? Żeby był większy przyrost surowców. Po usunięciu warstwy ziemi i skał oczom ukazuje się bogate pokłady minerałów i krustów, które można z łatwością wydobyć. 200 co turę. No okej, możemy to od razu na wyższy poziom, 4000, konklawę, wpływy. Na razie tego nie rekrutuj, bo potrzebujemy... Znaczy nie buduj, bo potrzebujemy coś zrekrutować. Mamy limity jednostek naszych. No to fajnie. Na pewno daj sobie inspirującą obecność i tobie daj szkolenie, a potem będziemy w hapeki chyba lecieć. Mamy Taurusa latającego. Walczymy z tymi workami. On by się chyba przydał, więc weźmiemy go sobie od razu. Wojownicy krasnoludów chaosu i z wielką bronią. I tutaj dasz zwykłych wojowników chaosu. Ty, patrzcie ile oni namobili. Ci wojownicy chaosu aż tacy wytrzymali nie są. Pancerz 85, obrona zwarciu 34. Ty, ja nawet nie widziałem, w którym momencie w bitwie oni tak dostali. Chyba że nasi do nich postrzelali w plecy profilaktycznie. Ale co ich tak ubiło w czasie bitwy? Co jest? Daj tych z bronią i daj tych. Dobrze, dobrze, dobrze. Technologię. Pokaż drzewko technologii.
Wojskowość, czarodziejstwo, przemysł. Czarodziejstwo. Zasięg wzroku, osad, kontrola. My kontrolę musimy mieć dużą, nie? Bo im mniejsza kontrola, tym gorzej nam będą niewolnicy pracować. Aha, i my potem uzbrojeniem płacimy, które wytworzymy, to zużywamy uzbrojenie na technologię. Przemysł. Siła robocza pozyskiwana po bitwie. O, normy produkcyjne, już mi się podoba. Należy wydorobić normę. Jeżeli u kogoś wyczuwacie puls, to znaczy, że nadaje się na linię produkcyjną. Dawaj 2 tury. Zwiększymy sobie na start przychody po bitwie. Podoba mnie się. Późnia. Kolejna. Ej, dużo mechanik mają te krasnale chaosu. To nie frakcja z DLC-ka, ale... Okej, to te fajnie wyglądają. A ci to takie trochę przypieczone. Kielny hufiec. Wydawał uzdrowienie, aby wytwarzać dodatkowe standardowe zbroje i broń dla jednostek w dowolnej kategorii, zwiększając ich limity. Liczby wyświetlone w każdą z kart jednostek oznaczają obecny limit tych jednostek. Dobra, możemy z kimś pogadać. Handeli, pakty i agresji. Właśnie, bo my jesteśmy tutaj. My jesteśmy na prawo, na wschód od Imperium, nie? Tu już jest Imperium, tu są te Sylwanie, tu jest Kislev. A tu u góry u nas, nad głową, sąsiad nasz, to jest już Norska. I tu są chaosy. My generalnie też jesteśmy chaosem, ale takim innym chaosem. Ja nie wiem, czy jak tutaj te wszystkie archaony, te wszystkie Sinche, Nurgle, inne dziadostwa będą pchały się na Kislev i Imperium, to oni przechodzą tędy, tutaj. Jak któryś z nich pomyśli, że zamiast iść prosto, odbić w lewo na dół, no to idzie do nas. Fajnie, że wejście do naszego de facto domeny to jest taka czarna brama, taki Minas Morgul. Jest jedna dolinka, na którą góruje fort. I ja bym ten fort zmienił, to nie jest uzuklak, jak jakiś kułak, a my przypominam, mamy industrializację, kolektywizację, imperializację, spaczenizację. Tylko nazwiemy to... Do Mordoru od północy broniła czarna brama, a nasze wejście do naszego imperium będzie od północy bronić czarna forteca. Tak jest, mamy czarną fortecę. Nie no, serio, te nazwy jak jeszcze w imperium gdzieś tam kojarzę, te Altdorfy, Nulny, Kislewy, jeszcze te nazwy lorowo coś dla mnie znaczą. Jedna osada zdobyta, 2 bitwy rozegrane, żadnej jednostki żeśmy nie stracili. Przemysł się kręci, może handeli jeszcze nie ma, ale będziemy robić handeli. Na razie się surowce, szekle, uzbrojenie i wpływy konklawy kręcą. Mamy jedną fortecę jedną osadę do zamknięcia. On nie ma żadnej armii, więc w następnej turze powinniśmy to dobiec i zdobyć. Mądrze prawisz mój kurduplu. Mądrze prawisz, więcej siły roboczej. 103 bitwy, więcej siły roboczej. Siła robocza uzyskiwana po bitwie plus 15, jeszcze technologia wejdzie plus 5%. Wygląda słodziutko. Wznieść budynek z drzewka kopalni w osadzie posterunku, więcej surowców. Siła robocza plus 100, skarbiec. No to się buduje właśnie. Właśnie się buduje, za jedną turę postawimy budynek. Dobra, czy ty tam dotruktasz? Ile on tu jednostek ma? W tym garnizonie. Ej, podoba mi się, ktoś jednak tam trochę myśli przy tworzeniu tego Total War'a. Nasi krasnoludcy wojownicy, ci spaczeni, mają umiejętność pogardy. I kiedy sojuszniczy oddział zostanie rozbity gobliński, to nasi krasnale patrzą na nich z pogardą, że ci niewolnicy znowu uciekają z pola bitwy. Problem jest taki, jeżeli inny oddział z pogardą zostanie rozbity, no to wtedy to już wpływa na morale tego oddziału, ale tak, to oni patrzą na tych frajerów, co uciekają i walczą dalej. Dobra, to ja bym ich sobie okrążył. Chillera Utopia. Trzymaj to oblężenie. Oni tu mają werbunek. Bo oni tu mają wieżę strażniczą goblinów, dlatego oni mają taki gigantyczny garnizon. Zwerbujemy sobie nowego lorda. Czarnoksiężnik nadzorca. Okej, czyli tu mamy czarodziejów, mamy jakieś 4 domeny. Łognia, haszuta, metalu. Spoko, ja bym chciał teraz nadzorcę. Tu będzie jakiś wojownik, tak? Spalony, kontrola lokalna prowincja, ataki stają się płodące, apatyczny. Szansa na uniknięcie. Dobra, daj spalonego w wrogiej prowincji. Także chodź, mordziu. Wejdziesz sobie do osady i zwerbujesz tanich mobików do pomocy. Jeżeli nas zaatakują, to spoko, będziemy się bronić, żeby nie wyrwali się z oblężenia, a jak się dadzą oblegać, no to z czasem zaczną coś tracić, a my doślemy kolejnego generała z goblińskimi posiłkami. Skipnij turę. Misja zakończona powodzeniem. Znieść budynek z drzewka z kopalni w osadzie posterunku. Świetnie. Otrzymujesz misję. Zbierz 700 jednostek surowców.
Mamy plus 300, tak? Wydobywamy 100. Okej. Trzeba ten budynek podnieść chyba jak najszybciej, żeby jak najszybciej więcej surowców. Tylko że jak znowu przegniemy z wydobyciem, to nam zacznie brakować siły roboczej. Czy my potem mamy jakiś budynek czy mechanikę, która generuje nam siłę roboczą? No bo tak to będziemy musieli cały czas prowadzić działania wojenne, żeby zdobywać niewolników. Czekaj, mamy inne, mamy konwoje. Za misję możemy dostać, za plądrowanie. Możemy przesuwać zwierzy. Okej, czyli jest więcej mechanik. Dobra, bo się bałem, że będziemy, nie wiem, jak jakiś Rzym, którym braknie w końcu niewolników, bo braknie wojen do prowadzenia. Zrób tak, machnij obóz nadzorców. Pokaźna siła robocza musi być kontrolowana przez odpowiednią liczbę grupę wściekłych i skorych do wymierzania krasnoludów. No ja jestem pewien, czy tam same krasnoludy nadzorują, czy wybieramy co 10 worka goblina, dajemy mu jakąś opaskę, pałkę i każemy mu nadzorować swoich ziomków, żeby pracowali. Dobra, dawaj więcej tych goblinów z włóczniami, bo oni są twardsi troszeczkę. Oni nie mają atakować, oni mają wytrzymać. Ciutkę więcej mogą wytrzymać. I to mi wystarczy. I nowe badanie, świetnie. Gildie portowe. Portów nie mamy. Wpływy z opłat handlowych, handlować też nie handlujemy. Dochody z budynków rafinerii, produkcja uzbrojenia nie produkujemy. Czyli mamy coś, co... Utrzymanie minus 10, atak zwarcie dla goblinów. O, to by się przydało. Spędziwszy dostatecznie dużo czasu na równinie Zar, niewolnicy ci w pełni uwierzyli w cele swych panów i teraz pragną udowodnić swą lojalność w bitwie. Kolejna misja zakończona powodzeniem. 700 surowców, skarbiec, siła robocza, dobrze. Mamy gdzieś ogólnie spisaną siłę roboczą, czy to trzeba po osadach patrzeć? Wy troszeczkę na attrition pocierpieliście. Garnizon też? Też. Więc teraz będzie łatwiej to zdobyć. Znowu tracimy 3 jednostki. No dobra, to sobie rozegramy większą bitwę. Wszystko super, wszystko fajnie, tylko ja myślałem, że to będzie zwykła bitwa, a nie my będziemy szturmować miasto. Tak wyglądają nasze miasta. Znaczy generalnie mi się podoba, bardzo mi się podoba. Ten klimacik, jakieś rafinerie, fabryczki. Tak musiał pachnieć Mordor. Przynajmniej w pewnym sensie. Jakie fajne. Pokaż mnie to. Nie no, Chillera Utopia, podoba mi się. Dobra, zawalczymy. Już chciałem wczytać i kliknąć automat, ale przekonał mnie wygląd tej pociesznej miejscowości. Podoba mi się. Ciekawe po ile mieszkania na wynajem. Zobaczmy jak nasi sobie radzą w brutalnym szturmie. Panie, jakbyście nie dali mi oddać nawet salwy, a to są w ogóle łucznicy workowi. Okej. Weź ich tam trochę pomęcz. Świetnie. Spróbuj teraz podlecieć i nasi strzelcy się tu rozstawią i spróbujemy ich puszować. On tu wieżyczki może stawiać, oszukuje. Ty, jakich zmasakrowali? Co jest? Dobra, ja żartował, ja nie wiedział, ja nie chciał. Będziemy puszować samymi tymi garłaczami. Dobra, salwa. Teraz szarża i nalot z powietrza. Dobrze. Przecież ta szarża troszeczkę pod górę gówniana. Biegniecie. Ej, duże straty poniesiemy przez te wieżyczki i walkę w ulicach. No kto to wymyślił? Cofnij tych naszych knypków, żeby przypadkiem nie zginęli. Podoba mi się ta frakcja. Znaczy, póki po goblinach strzelają, a nie po naszej elitarnej piechocie. To mi się podoba. Dosłownie idziemy uliczka po uliczce i masakrujemy każdy punkt oporu przy pomocy tych garłaczy. Dobra. Proszę dokonać, że tak powiem, komisyjnej egzekucji na tym goblińcu, który chciał się zbuntować przeciwko naszej industrializacji. Ty, on jeszcze ma czelność czarować. Ubluk cieknie podwrót. Jak go zmietli. Prawda, może nie w jednej szarży. Exterminationen. I to mi się podoba. A, i się poddali. No i elegancko. 0-1-0. 109, 150, 165. Te Centauro byki też wydają się mega mocne, przynajmniej na początku do takich szarż. Zróbmy teraz fabrykę. Po jednym posterunku i po jednej fabryce na region. Nie wiem, zobaczymy, przetestujemy. A, frakcja zniszczona. Przede wszystkim tak, jakie mamy edykty? Kontrola +2, to by się przydało. Dochody, produkcja uzbrojenia, koszty werbunku, koszty przyspieszenia, nie, koszt przyspieszenia i koszty budynków.
Ty, on już na start może mieć uzupełnienie strat? Ten logistyk to chyba był gdzieś tutaj normalnie, nie? Daj potężny cios, bo ty jesteś gigaczadem. Dobra, i tutaj wam podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek naszych spaczonych Krasnali Chaosu wam się podobał. Mam nadzieję, że to jest początek pięknej, wielkiej kampanii, która zaleje całe, chciałem powiedzieć Śródziemie, która zaleje całe ziemię tych mordorowych, a potem Imperium. Chyba będziemy potem kierować się w Imperium. Nie w stronę Kataju, a w stronę Imperium, żeby było bardziej tak, nie wiem, lorowo, klimatycznie i żebyśmy te regiony kojarzyli. Także co? Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć, cześć!